Witam was wszystkich w najnowszym strzale z dupska. Tym razem nietypowo, bo z wnętrza samochodu. Ja wiem, że niektórzy youtuberzy nagrywają swoje vlogi właśnie z wnętrza samochodu, ale ja dzisiaj robię to z pewnego powodu konkretnego. Jaki to powód, dowiecie się właściwie na końcu tego filmu. A film dzisiaj jest niezwykły, niesamowity, bo o pieniądzach. Tak, powiem w końcu coś szczerze o kasie z YouTube'a. Jak dobrze wiecie, strzał z dupska to taka krótsza forma z dupy, w której mniej jest materiałów, a więcej mojego pierdolenia. I dzisiaj właśnie będę dobrze pierdolił. Od razu na samym wstępie zaznaczam i kupuję waszą uwagę, że w tym filmie powiem, ile zarabiają polscy youtuberzy. Nie mówiłbym tego, gdyby nie to, jak bardzo wy kurwa jesteście wszyscy ciekawi tego, jak bardzo ludzie, znaczy to jest taka polska cecha, zaglądanie komuś w kieszeń, jak bardzo chcą zobaczyć i dowiedzieć się, ile ktoś zarabia. Ja akurat zaglądać w kieszeń nie lubię, za to mam inną, denerwującą innych cechę. Mianowicie zaglądam często, jak przychodzę do kogoś do domu, do półek, szuflad i szafek. Zwykle to wygląda tak. No fajnie, fajnie. Masz ładnie, ładnie. Super. Ty, ziomek, co tu odpierdalasz? Nic, sprawdzam, jakim jesteś człowiekiem. I właśnie po to robię, bo mnie w chuj interesują ludzie i chcę się o nich dowiedzieć po prostu jak najwięcej. I absolutnie nie chodzi o to, żeby sprawdzać materialny stan danej osoby, tylko bardziej ten stan osobowościowy. Niemniej nie musimy się już wstydzić tej naszej polskiej cechy, bo twórcy wychodzą nam naprzeciwko i żebrząc o hajs pokazują, ile tak naprawdę tego hajsu od nas chcą. Tak mówię o masowych założeniach kont na Patronite. Widzicie, naprawdę bardzo dużo osób pisało do mnie, pytało się, czemu ja nie założę własnego Patronite'a, bo oni są skłonni przelewać mi co miesiąc naprawdę konkretną kasę. I szczerze mówiąc, w to nie wątpię. Jestem nawet wręcz przekonany, że wśród moich widzów znalazłby się pojeb, który przelewałby mi miesięcznie tysiaka. Nie, mamo, tym razem nie mówię o tobie. Zachaj matki baluj! Ale tego póki co nie zrobię, a wiecie dlaczego? Bo nie przymieram głodem, bo mam co wrzucić do garnka i mam za co ubrać swoje dziecko. Hajs z wyświetleń, tak jak był chujowy, tak dalej jest chujowy, ale gdzieś tam firmy przestały się mnie troszeczkę bać i zacząłem współpracę z różnymi. Ja je też zmuszam, żeby mi zaufały i poszły na moje warunki, więc jeżeli się sprzedaje, to sprzedaje się drogo i z godnością. Zresztą ciekawa sprawa, od kiedy podpiąłem się pod innego MCN-a, wyświetlenia mi lekko spadły, natomiast hajs z tych wyświetleń poszedł w górę. What the fuck? Nie żebym narzekał, ale i tak to jest dalej chujowy hajs. Ja mam jednak taką teorię, że algorytmy YouTube'a w jakiś sposób mnie w tej chwili ukrywają i wy, moi subskrybenci, bardzo często nie widzicie filmów, które są w waszych subskrypcjach. Dobrze by było wejść na kanał i tam obok przycisku, gdzie jest napisane subskrybujesz albo ilość subskrypcji, jest takie koło zębate. Klikasz w to koło zębate i zaznaczasz opcję, że chcesz widzieć wszystkie powiadomienia z danego kanału. Zobaczymy, może to coś rozwiąże. Krawaty wiąże, usuwam ciążę. Wracając jednak do hajsu z Patronite'a. Uważam, że to trochę chujowe i dosyć niegodne twórcy tak żebrać o kasę w momencie, w którym ma co włożyć do tego garnka, w momencie, w którym wręcz, kurwa, dzieje mu się finansowo zajebiście. Dla mnie to takie trochę dziwkarskie, może to za mocne słowo, ale gdzieś tam jest taka analogia. No bo wyobraźcie sobie, ktoś się z kimś rucha, po czym następnego dnia mówi mu, wiesz co, będziemy się dalej ruchać, tylko musisz mi płacić, to będę wtedy miała większą chęć na ruchanie. I absolutnie nie mówię w tej chwili o Krzysiu. Krzysiu nie zrobił tego dla hajsu. On chciałby być takim internetowym rewolucjonistą wyprzedzającym tego naszego polskiego YouTube'a zawsze o krok. Krok pierwszy. I stara się na każdym tym kroku otwierać mediom i ludziom oczy. Czasami robi to za nachalnie i za często, więc wygląda to wówczas odrobinę jak w mechanicznej pomarańczy. A potem wyciąga bydlaka śmierdziela i spuszcza się w te szeroko otwarte oczyska i... Sorry, chyba mnie trochę poniosło. Na pewno poniosła chciwość niektórych twórców YouTube'owych i nie tylko. Wystarczyło, że dowiedzieli się, ile społeczność gąciarzowa przyniosła mu zysku. Ponad 30 000 miesięcznie. Wow! To jest kurwa naprawdę niesamowity wynik. Ale też z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że to tak naprawdę nic nowego. Takie pieniądze wyciąga chociażby, nie wiem, Izak z subskrypcji, które ma na Twitchu. Policzcie sobie 2500 razy $5. Wiadomo, że trzeba coś tam Twitchowi odpalić, no ale wiadomo, że nie 50%. Jak więc widzicie, gamerzy są w takim systemie patronite'owym już od naprawdę dawna i w tej chwili to nie jest żadna rewolucja, tylko po prostu ewolucja. Nie doliczam do tego oczywiście spontanicznych donate'ów, o które twórcy non-stop proszą. Pieniądze! Asekuracyjnie powinno się to nazywać don't hate it. Zatem jak widzicie, w internecie są pieniądze, w YouTubie także,
ale może ich nie być w ogóle. To jest kurwa największy paradoks w tym wszystkim. Możesz właściwie przez 2 lata, mając jakieś sukcesy, nie zarabiać z wyświetleń nic, albo wręcz grosze. Bo umówmy się, przykładowo, jeżeli masz około 5 milionów wyświetleń, co jest naprawdę solidnym wynikiem, to możesz z tego tak naprawdę mieć 3-4 tysiące złotych. Ja oczywiście nie twierdzę, że to kurwa jest mało, bo niektórzy ludzie żyją za 1000 złotych kurwa miesięcznie, ale jest to zajebiście mniej, bo aż 5 razy niż to, ile zarabiałbyś w Stanach. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki masz CPM, bo możesz mieć nawet 12 milionów wyświetleń, a zarabiać dokładnie takie same pieniądze. A CPM to jest coś, co jest zależne od treści, jakie publikujesz, grupy docelowej, do której trafiasz i mnóstwa innych czynników. Ja sam zacząłem zarabiać cokolwiek dopiero po 6 miesiącach, od kiedy ruszyłem z kanałem. I mając dziecko, mając wymagającą żonę, pozdrawiam Miszon, może nie tyle przymierałbym głodem, ale zarabiałbym 5 razy mniej niż to, co zarabiałem, kiedy pracowałem w telewizji. A tam też uwierzcie, że nie zbijałem kokosów. I ni chuja nie wiedziałem, czy z wyświetleń kiedykolwiek będzie więcej hajsu. Teoretycznie nie opłacało się, ale wybrałem tę drogę, ryzykując w chuj. Bo zwykle z twórcami YouTube'owymi jest tak, że są to młodzi ludzie, którzy dostają pieniądze od rodziców za na przykład pozmywanie naczyń albo za zrobienie laski dziadkowi. Nie? Ty tak nie miałeś? Kiedyś się raz zdarzyło. No, sami widzicie. I to mnie najbardziej bawi, kiedy tego typu twórcy krzyczą na tym Patronite, że chcieliby od ludzi jeszcze więcej pieniędzy. Przede wszystkim mówię tu o twórcach, którzy na dobrą sprawę tak naprawdę nie dają nic w zamian. Szantażując widza, płać mi 3000 miesięcznie, to wtedy będę mógł normalnie funkcjonować i będę nagrywał filmiki z pasją. A jak nie, to przestanę nagrywać filmiki. Zresztą jak przeglądam te profile na Patronite i nie tylko, to tak to wygląda. Hejka kochani, jeżeli osiągniemy pułap 1000 zł miesięcznie, to będę mógł się, kurwa, podetrzeć tą jałmużną. 3000 zł miesięcznie? Chyba żartujecie, biedaki cebulaki. 10 tysięcy miesięcznie? No, może ruszę się w tym miesiącu i nagram filmik na tle zielonego swetra. 20 tysięcy miesięcznie? No i przez was będę musiał teraz nagrać 2 filmiki w tym miesiącu. 50 tysięcy miesięcznie? Tak, to możemy rozmawiać. Teraz nagram filmik tak jak dawniej, z pasji. 100 tysięcy miesięcznie? Nie dość, że nagram filmik, 2 filmiki w tym tygodniu, to jeszcze napiszę ci podziękowania na stronie. 500 tysięcy złotych miesięcznie? Ach, no dobra, niech stracę. Raz na miesiąc zrobię Q&A. 1 000 000 złotych miesięcznie? Kocham was! Zrobiłem to wszystko tylko z pasji. Dzięki, Gonciarz. Ale nie tylko twórcy YouTube'owi mają skłonność do robienia czegoś takiego. Ostatnio Kabaret, bo tak niestety trzeba ich nazwać, Kabaret Mumio, zrobił podobną akcję. Chcieli od ludzi, nie pamiętam, 150 albo 200 tysięcy. Generalnie chcieli, żeby ludzie zapłacili im za to, że powrócą na scenę i nagrają niesamowity teatro-spektaklofilm. Kopytko. Zebrali chyba z 20 tysięcy. Ja rozumiem jedno, kiedy twórca naprawdę wpierdala dużo hajsu w produkcję. Na przykład gdybym ja szedł sznytem telewizyjnym i tak profesjonalnym jakbym chciał, to co miesiąc wyjebywałbym na same produkcje moich filmów około 10 tysięcy złotych. Tak tyle kosztowałaby profesjonalna produkcja tego, co robię. 10 tysięcy złotych. Mamy dojazdy, takie jak na przykład ten, albo to, kiedy pojechaliśmy do Radomia tylko po to, żeby kurwa nakręcić tabliczkę Radom. Wystarczy zamknąć wszystkie więzienia i zrobić z nich szkoły i przedszkola, a więźniów umieścić w Radomiu. Rekwizyty, stroje, miejscówki, sprzęt, operator, dźwiękowiec, charakteryzacja i kurwa montaż. A tak praktycznie wszystko sam opierdalam. No, chyba że mi pomoże Bartek, który tutaj siedzi i właśnie prowadzi samochód, ale mu płacę bardzo mało. Zapłacę mu więcej, jak będzie 100 tysięcy lajków pod tym filmikiem. Ja tak naprawdę rozumiem twórców, którzy po prostu chcą pieniędzy, bo wiedzą, że jeżeli nie będą mieli tych pieniędzy, to nie będą mogli w stanie normalnie funkcjonować. Fajnie jednak, jeżeli są w stanie dać widzowi coś więcej niż to, co dawali do tej pory. I rozumiem, że dzięki temu oni się motywują do tego, żeby częściej i lepiej nagrywać, ale jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. i chuj ci w cyc, jest jedna rzecz, o której nie myślą teraz. To wszystko zajebiście psuje relacje z widzem. Widz staje się niejako twoim sponsorem i przez to zaczyna oczekiwać od ciebie więcej, a wręcz wymagać, żeby wszystko było po jego myśli. I musisz spełnić 1 do 1 jego oczekiwania. A kiedy tych sponsorów są 2000, to każda z tych 2000 osób oczekuje czegoś kurwa innego. No słuchajcie, każdemu się laski nie da zrobić. Chociaż Sasha Grey próbowała. Widz łatwiej się wtedy wkurwia i frustruje, a co za tym idzie, jego wierność spada. Taka jest niestety prawda. Siła YouTube'a w przeciwieństwie do telewizji polega na bliskości z widzem. To jest zarówno dobre, jak i złe, bo pamiętajmy, że każdy kij ma 2 końce. Widzicie, ja jestem z wami bardzo blisko, wręcz zobaczcie, na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że przyłożycie teraz rękę do waszego telefonu,
albo do waszego monitora i za 1, 2, 3, 4. I tutaj dochodzimy do konkluzji bliskości z tym widzem. Jak łatwiej spierdolić bliskość z kimkolwiek niż przez pieniądze? Chcecie stracić przyjaciela? Pożyczcie mu hajs. A teraz uwaga, tak jak obiecywałem, odpowiadam, ile zarabia się na YouTubie. W chuj i w ogóle. To już wiecie, że z wyświetleń właściwie nie da się przeżyć specjalnie, więc gdzie te wielkie pieniądze? W dealach, moi drodzy, w propozycjach reklamowych. Co pani robi, niech pani tego nie nagrywa? Robię wam dodatkową reklamę. Mój snap obserwuje... Proszę pani, ale to mnie nie obchodzi. Przypadł do gustu nie tylko mi, ale też moim znajomym. Jesteśmy The Division. Kiedy powiedziałem ludziom w telewizji, ile można na reklamach zarobić na YouTubie, to się aż kurwa za głowy połapali wszyscy. I każdy z nich stwierdził, o to ja będę teraz napierdalał filmy na YouTube'a. No i każdy z nich porobił te filmy przez 3 miesiące, a kiedy okazało się, że to nie przynosi żadnych dochodów, to przestali. Tutaj trzeba być po prostu cierpliwym i robić kurwa swoje. Jeżeli jesteś topowym twórcą z naprawdę dużymi zasięgami, to z jednego deala możesz dostać jednorazowo 100-150 tysięcy. A jeżeli są to większe świadczenia, bardziej rozciągnięte w czasie, to nawet więcej. Ja jeszcze takich spektakularnych kwot nie wykręciłem, ale mam kurwa zamiar wykręcić, więc jeżeli jesteś jakąś bardzo bogatą firmą, to pisz do mnie. Dlatego uważam, że Patronite, Kickstarter i tego typu platformy nie są dla dużych twórców. Prędzej dla tych mniejszych, którzy muszą decydować, albo robię dalej YouTube'a, albo kurwa muszę iść do normalnej pracy, bo nie będę miał co jeść. Mimo wszystko jednak takie psychiczne szantażowanie widza, płać mi pieniądze, bo inaczej nie będę kręcił dla Ciebie filmików, no jest trochę chujowe. A tym bardziej, jeżeli robisz film na tle zielonej szmaty i jedyne co robisz, to kurwa pierdolisz. Rok temu, kiedy YouTube rzucił pomysłem i możliwością uruchomienia płatnych subskrypcji u siebie na kanale, to wszyscy widzowie się nagle obsrali, że jak tak można, że to skandal, złodziejstwo i tak zarabiacie na reklamach. Teraz znów się wszyscy obsrali przy efekcie gąciarza, tylko na tęczowo. Wow, szacuneczek, dużo wsparcia, ale my pomagamy, jesteśmy współtwórcami, elo. Koniec końców to właściwie kurwa to samo. Krzysiek zresztą u siebie napisał, że dla wspierających będą ekskluzywne treści. Innymi słowy, dawaj hajs, bo nie zobaczysz niektórych filmików. Gąciarz w tych swoich okularkach to taki Harry Potter bez blizny, krzyczący Expecto Patronite! Dlatego kończąc już ten wywód, Patronite super, fajnie, tylko pomyślcie, czy naprawdę chcecie w to wchodzić. Jeżeli zobaczycie u mnie coś takiego, to znaczy, że jest chujowo. I tyle, nie zrobię tego tylko po to, żeby to mieć i żeby wyciągać od was pieniądze. Póki co mam co żreć, jak nie będę miał, to będę żebrał i będę z tego dumny. Zatem jeżeli koniecznie chcecie na coś wydać kasę, to wydajcie ją na kogoś, kto tego naprawdę potrzebuje. My polecamy Ci to tutaj, w garbie jednookiej wiedźmy, macie prosto do Miodowego Królestwa. Pośpiesz się. To nieprawda. Tutaj idzie. O, Harry, nie zapomnij, jak wrócisz. Siema. Cześć. Maciek. Cześć, Siema. Maciek. No jesteśmy. Trafiliśmy. Bardzo serdecznie, naprawdę. Na przykład możecie wpłacać na Sebastiana. To nie jest, jak widzicie, typowy Seba, a fajnie by było, gdyby kiedyś był. Macie numer konta w opisie tego filmu, możecie tam wpłacać pieniądze, ale oczywiście nie musicie, nie będziemy nikogo zmuszali do czegoś takiego. Możecie też wpłacać na jakąkolwiek inną fundację, hospicjum, nieważne. I tak będzie to właściwsze niż wpłacanie youtuberom żebrzącym o hajs. To co? Piąteczka? Nie? Za nich mięśni, chyba za nich kultury. They see me rolling, they hate it. Bongos, to jest taki, możesz powiedzieć, że to jest bongos taki większy. No. I z tego względu, że Sebastian sobie też hip-hopa, no bo tak lubię tylko praktycznie tej muzyki. Nie mamy problem właśnie z tym klubem tutaj, tak? They see me rolling and they hate him. A mnie Ja też. też mówię, co Ostry grał, to masakra tam się działo. Boże, no, nie wiem, już 700 osób było, to było tak ciasno, tak parno, że tam nie było czego oddychać po prostu. Ostry to też prawie z respiratorem powinien latać, nie? No, A propos no, płuc. no, wiem. Właśnie ta najnowsza płyta mówi o tym, nie? Tak, życie po śmierci, nie? Spotkania tutaj. A mnie też hejtowali ludzie. Hejtowali ciebie? Tak, O, za co? Może przychodzą do mnie ludzie. I pieniądze mi dają. Takie różne Worki rzeczy. pieniędzy też przychodzi, nie? Jakim trzeba być debilem. Po prostu to nie, nawet nie
o to chodzi, bo to na przykład człowiek, jeżeli ma marzenie, taki człowiek, który jest nieuleczalnie chory, marzenia są po to, żeby je realizować, a nie po to, żeby je mieć, tak? Jeżeli coś jest do zrealizowania, my też się liczymy z tym, że możemy mówić, się tam wcale nie obrażamy na to, nie? Pewnie, że tak. Ale po co to hejtować? Za co niby? No ludzie są debilami za... Mama, ciebie No. No, jestem naciągaczką, jestem oszustką, złodziejką, o Jezu, Tak, prawie, Boże. No i najlepiej się tym nie przejmować po prostu i mierzyć ich po prostu wiadomo jaką miarą.